Good evening, everyone. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. How about that? Good evening, everyone. Dobry wieczór wszystkim. Lepiej? Am I on? Yes? All right then. This evening, we're going to visit Irak Dzisiaj wieczorem odwiedzimy Irak and discover the wonders of ancient Babylon. i odkryjemy tą starodawność Babilonu. Now, Iraq is also called Mesopotamia, Irak również jest nazywany Mesopotamią, which simply means the land between two rivers. Inaczej mówiąc, to znaczy, że to jest ziemia pomiędzy dwoma rzekami. And the two rivers are the Euphrates River, Te dwie rzeki to Eufrates, which is on the south, która jest na południu, and the Tigris River on the north. i wyspa Eufrates i Tygrys z drugiej strony. And the ruins of Babylon, which we will visit, Ruiny Babilonu, które odwiedzimy, are just 80 kilometers south of the capital of Iraq, Baghdad. są 80 km od Iraku, od Bagdadu. That was the German archaeologist Robert Koldewey To niemiecki archeolog Robert Koldewey, who excavated the site in the years before World War I. on tam odkrywał te tereny przed I wojną światową. When he first went there, Kiedy pierwszy raz tam udał się, this is what he saw. to zobaczył właśnie to. Now you can see they've got some railway road tracks around. Tu widzicie takie szyny kolejowe, które są rozłożone. This is just to take the excavated dirt away. One tymi szynami zabierali oczywiście wagonikami te ziemię, ten urobek na zewnątrz. And what is sticking up out of the ground here A to, co tutaj wygląda z ziemi, is part of the wall of the entrance into Babylon, to jest część muru, który był częścią muru babilońskich. the Ishtar Gate. To jest ta brama Ishtar. Now, Babylon was a magnificent city of the ancient world. Babilon był niesamowitym miastem w tym starożytnym świecie. It had 17 kilometers of massive double walls around the city. On miał 17 km i ponad 60 km masywnych, podwójnych murów wokół miasta. I mean, these walls were about 20 meters high. Te mury były prawie 20 metrów wysokie. On the outside of the walls, there was a moat. Na zewnątrz muru była fosa. And then a rampart leading up to the wall, slippery, you know. I była taka, wiecie, tak jak podjazd bardzo śliski. And these were massive walls. You could ride a chariot around on top. Wiecie, i to był niesamowicie potężny mur, po którym można było jeździć powozami. The city was made out of mud bricks. Te miasto było zrobione z cegieł z gliny. Because unlike in Egypt, there was no stone available. To dobrze, tam nie było kamienia, nie było kopalni kamienia. Our entrance to the ancient city was through its impressive gate. Wejście do miasta było przez taką bardzo okazałą bramę. Called the Ishtar Gate. Nazywano ją Ishtar. Ishtar was the goddess of fertility. Ishtar to była bogini płodności. And originally, the Ishtar Gate Oryginalnie ta brama Ishtar was covered with beautiful blue glazed tiles. była pokryta pięknymi niebieskimi płytkami. And the Germans that excavated the site, Niemcy odkrywali właśnie tą bramę. some of these tiles were still on the walls. Niektóre z tych płytek dalej są na tych murach. Some were broken and had fallen off. Niektóre odpadły, połamane. So they collected them all Oni pozbierali je wszystkie, and catalogued them, skatalogowali, took them over to Berlin, to East Berlin, zabrali je do wschodniego do Berlina and then they reconstructed a portion of the Ishtar Gate. i oni rekonstruowali częściowo tą bramę Ishtar. That is in the Pergamon Museum today. I w tej chwili ona się znajduje właśnie w Pergamskim Muzeum. And this is what their reconstruction looks like. I tak wygląda rekonstrukcja tej bramy. The inner gate here is 14 meters high. Ta brama ma tutaj 14 metrów wysokości. And this gate led through a 47 meter long passageway. Ona prowadziła do takiego przejścia, takiej drogi 40-metrowej. And then there was a much higher inner gate, Bo ona była o wiele wyższa, which was 25 meters high. znosiła się do 25 metrów. And this is a model of what it looked like. To jest model, jak to wyglądało. And what is reconstructed in Berlin I to, co zostało zrekonstruowane w Berlinie, is just the front facade of the first gate. to tylko ta frontowa fasada tej pierwszej bramy.
Now there was no room in the museum, obviously, to construct the entire height of the gate. Oczywiście nie ma w muzeum takiej możliwości, żeby zrekonstruować całość i wielkość tej bramy Isztar. But at least the model gives you an idea how impressive it would have looked like. Ale co najmniej ten model daje nam prawda, wyobrażenie, jak wyglądało to w oryginale. Adorning the gate were Babylonian soldiers. Na murach były tam prawda, wlepione babilońscy żołnierze. And then some mythological animals. I również różne zwierzęta z mitologii. The Ishtar gate, as you entered into it, kiedy przechodziliście przez tą bramę Isztar, led to what was called the processional way. Szliście tą właśnie promenadą defila. This went through the gate and down to the temple of Marduk. Ona równała się przed bramą i szła do ołtarza Morduka. Which was the Babylonian god. To był Bóg babiloński. Now through this gate, great kings of antiquity once marched. Wiecie, przez tą bramę dawniejsi królowie, prawda, starożytni przechodzili. For example, Cyrus the Great marched through this gate. Na przykład Cyrus Wielki przechodził przez tą bramę. Alexander the Great came here. Aleksander Wielki chodził ten. In fact, Alexander found the city of Babylon so impressive. I tak naprawdę Aleksander Wielki po prostu tak bardzo mu się spodobało to miasto. He was going to make it the capital of a vast Greek empire. Że on uczynił Babilon swoją stolicą tego rozległego królestwa greckiego. And of course, this is where Alexander died. I tutaj właśnie w tym mieście Aleksander umarł. Right here in Babylon. Tu w Babilonie. Daniel the prophet would have walked through here. Daniel prorok również chodził tymi drogami. And the other captive Jews from Jerusalem, they would have walked through here. I również niewolnicy żydowscy, którzy wzięci z niewoli tędy szli. Now, on either side of the processional way, there were walls. Po dwóch stronach były tej promenady były ściany. And they were decorated with 120 lions. I te ściany były udekorowane 120 lwami. 60 on each side. 60 lwów z każdej strony. The lion was a symbol of Babylonian power and strength. Lwy były symbolem siły i mocy Babilonu. Now, outside the ruins of Babylon, Na zewnątrz ruin Babilonu, Saddam Hussein had this sign erected. Na zewnątrz Babilonu Saddam Hussein takie billboardy, prawda, ustawił. And you can see it shows Saddam Hussein, and next to him is Nebuchadnezzar, king of Babylon. I widzicie tutaj Państwo na Saddama Husseina, a obok niego jest Nabuchodonozor. Because Saddam idolized King Nebuchadnezzar. Dlatego, że Saddam Hussein idealizował, on po prostu, dla niego był on idolem. I mean, he wanted to be as great as Nebuchadnezzar. On chciał być tak wielkim jak Nabuchodonozor. And why wouldn't he? Dlaczego by nie? Nebuchadnezzar had conquered Israel 3 times. Nabuchodonozor pokonał Izraela trzykrotnie. Well, one of Saddam's palaces, you can see here, is Jeden z pałaców, które tutaj widzicie, it is built on a man-made hill, on został zbudowany na górce, overlooking the ruins of Babylon, które spoglądają na ruiny Babilonu. and overlooking the ruins of the palace of Nebuchadnezzar. I też spoglądają na ruiny Nabuchodonozora. Again, Saddam wanted to be greater than Nebuchadnezzar. I znowu Nabuchodonozor chciał być, Saddam chciał być większy niż Nabuchodonozor. Here's the palace here, and it shows. I think you can see some of the. Tu jest kolejny pałac. Ja myślę, że widzicie to Państwo. Anyway, what's this blur up on the top? Jak myślicie, co to jest tam taka smuga? What's that? Yes. Yes, you're right. You're right, bardzo dobrze. To jest skrzydło helikoptera. Because these photos were taken out of United States helicopter. Dlatego, że te zdjęcia zostały zrobione przez amerykańskich prawdopodobnie żołnierzy z helikoptera. When they invaded Iraq in Operation Iraqi Freedom. Kiedy Amerykanie zostali tam zaproszeni, aby wyzwolić Irak. Now you have to understand, I got all these aerial photos. Wiecie, te wszystkie fotografie, które zostały zrobione właśnie z tych helikopterów, off the internet. Z internetu. In the aftermath of Operation Iraqi Freedom. Or following Operation Iraqi Freedom. I got these off the internet. Ja to wziąłem z internetu, kiedy właśnie Amerykanie wyzwolili Irak. You have to understand, a lot of these American soldiers have been brought up in Christian homes. Wiecie, wielu amerykańskich żołnierzy było zabranych do chrześcijańskich domów w Iraku. You know, they went to church as children on Sunday morning. I oni, kiedy prawda
rozmawiali w domu, prawda, w niedzielę rano. And they learned stories about Daniel and the lion's den. I oni mówili na temat historii o Danielu i lwa, w którym on przebywał. I mean the fiery furnace of Nebuchadnezzar. I również o tym piecu gorącym, który zgotował mu Nabuchodonozor. So they've been brought up on these stories of Daniel in Babylon. I oni przypominali te historie Babilonu. Now they're over here as soldiers. Teraz oni są żołnierzami. And they're hanging out the outside of the helicopter gunships. I oni teraz siedzą, prawda, w helikopterze z karabinami. With their cameras and they're clicking and making photos of everything. Mają również, prawda, aparat fotograficzny i robią zdjęcia wszędzie. And they posted it up onto the internet. I oni to wkładają na internet. To send back to mum and dad at home. Wysyłają mamie i tacie tam do domu gdzieś. Hey, look, mum, I'm in Babylon. I mówią, o mamo, patrz, jestem w Babilonie. So while they were doing that, I was downloading them so I can show you. I ja też to skorzystałem z tego i po prostu pokazuję teraz to Państwu. Inside that palace is a painting. W tym właśnie pałacu jest zdjęcie albo obraz. And it shows Saddam, who wanted to be a modern day Nebuchadnezzar. Który pokazuje, że on jest takim nowoczesnym Nabuchodonozorem. You can see Nebuchadnezzar on the right. Widzicie tutaj Nabuchodonozora z lewej strony, a prawda, Sudana z lewej strony, a Nabuchodonozor z prawej. Now these photos from a military helicopter. I te zdjęcie właśnie z tego wojskowego helikoptera. It shows the processional way. Pokazuje tą, prawda, tą drogę defilad. And down here is the Lion of Babylon. A tutaj na dole widzimy takiego lwa babilońskiego. And it shows a lion standing over the fallen figure of a man. I ten lew stoi na przewróconej postaci człowieka. It was showing the power of Babylon. To pokazuje tą siłę Babilonu. Over every other country in the world at that time. Nad każdym krajem na świecie w tym czasie. And every visitor that came into the gates of Babylon. I każdy gość, który przychodził do Babilonu, would pass this line. Przechodził tą linię. Now basically Nebuchadnezzar was telling every visitor to Babylon. Tak praktycznie Nabuchodonozor każdemu odwiedzającemu Babilon mówił, that when it comes to power in the Middle East, że kiedy on objął władzę na Bliskim Wschodzie, he was the king of the jungle. On był królem dżungli, tak. Here we can look down and we can see the reconstructed summer palace of Nebuchadnezzar. My możemy to widzieć, jak został zrekonstruowany jeden z pałaców Nabuchodonozora. You know, Saddam did a fair bit of reconstruction on this archaeological site. Saddam Hussein odbudował, zrekonstruował te budynki. And the archaeologists are horrified. I archeolodzy byli zdumieni. Because he just bulldozed over and built right on top of an archaeological site. Dlatego, że on zburzył pewne, prawda, ruiny i na nich zbudował swój pałac. But here Daniel would have been brought in to see the king. Ale tu, w te miejsce, mógł właśnie być wprowadzony Daniel, aby wyjaśnić pewne rzeczy. Again, you can see his palace in the background. Możecie znowu tu widzieć jeden z pałaców tam właśnie w głębi. Some of the ruins of Babylon in the middle. Tutaj w środku są ruiny, prawda, babilońskie. And the walls along the processional way in the foreground. I tutaj również mury i ta droga procesji, prawda, ta promenada na samym przodzie. Now at eye level, na wysokości wzroku, as you walked around the streets of Babylon, kiedy chodziliście ulicami Babilonu, Nebuchadnezzar had these inscribed bricks placed at eye level. On wmontował w mur takie właśnie cegły, które miały pewne inskrypcje. Showing that he is the great king of Babylon who rebuilt Babylon. I tam było napisane, że on, król Babilonu, zbudował właśnie tą budowlę. So, when Saddam Hussein did his reconstruction, kiedy Saddam Hussein zrobił swoją rekonstrukcję, he did the same. On zrobił to samo. He put his bricks at eye level all around his reconstructed Babylon. On włożył tak samo cegły na wysokości wzroku i napisał, że to on zrobił. This is what it says. I to, co ten napis tam mówi. Saddam Hussein, obrońca Iraku, odbudował cywilizację i odbudował Babilon. Now the curator of the archaeological site of Babylon is this man. Kustosz, prawda, Muzeum Babilońskiego powiedział tak. Well, was this man at the time of when Saddam was removed?
To był człowiek właśnie w tym okresie czasu, kiedy sam został odsunięty od władzy, czy po prostu zlikwidowany. And now that he is able to speak openly, I teraz on, prawda, mógł mówić otwarcie. this is what he said. I to, co on powiedział. Saddam odbudował to miasto tylko po to, aby pokazać i umieścić wszędzie na całym świecie swoje nazwisko. Nie będzie to łatwe, ale będziemy niszczyć te głupie cegły. Well, Saddam failed in Iraq. Oczywiście Saddam upadł w Iraku. And he could have saved himself and the world On mógł oszczędzić sobie i światu a whole lot of trouble wiele problemów. if he just took note of what the prophet Daniel had written Gdyby wziął pod uwagę to, co prorok Daniel powiedział. back in the 6th century before Christ. 6 wieków przed Chrystusem. Now the prophet Daniel was inspired to write Prorok Daniel był zainspirowany i powiedział, what I consider an absolutely astounding prophecy ja to uważam za niesamowite proroctwo. of world history. Proroctwo świata. Now Daniel, he was a Jewish prisoner of war in Babylon. Daniel był żydowskim więźniem podczas wojny z Babilonem. The Jews, they were taken prisoner to Babylon and they were there for 70 years. Żydzi zostali zabrani do niewoli babilońskiej i tam przebywali przez 70 lat. And Nebuchadnezzar himself, he ruled for 43 years. A Nabuchodonozor rządził Babilonem przez 43 lata. And the second year of Nebuchadnezzar's rule, he had a strange dream. A drugiego roku jego panowania on miał dziwny sen. So let's read what it A więc czytajmy, co się stało. W drugim roku panowania Nabuchodonozora Nabuchodonozor miał sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. So he had a powerful supernatural dream. A więc on miał taki szczególny, niesamowity sen. But you know what? When he woke up in the morning, Wiecie, kiedy on obudził się rano, he knew that he had dreamed something truly incredible. on wiedział, że miał jakiś sen, który był niesamowity. I mean, this wasn't like any other dream he had. Wiecie, to był sen, jakiego on nigdy wcześniej nie miał. This was a supernatural revelation. To było nadnaturalne objawienie jakieś. But he simply could not remember what he had dreamed about. Ale on po prostu nie wiedział, nie pamiętał, co mu się śniło. And he was so upset and disturbed. Wiecie, on był tak zły i tak niespokojny. He could not rest until he could find out what the dream was. Wiecie, on nie mógł spocząć, dopóki się nie dowie, co mu się śniło. And what it meant. I co on znaczał. So he called in his wise men. A więc zawołał on swoich mądrych ludzi. I kazał król zawołać wróżbitów i magów, czarowników i chaldejczyków, aby królowie opowiedzieli jego sen. He called in all these occult individuals. Wiecie, on zawołał tych wszystkich, prawda, te wszystkie takie najważniejsze indywidualności. Yeah, the astrologers and those who could divine the future. Wiecie, tych astrologów, którzy uważali, że znają przyszłość. He brought them all in and he said, look, you fellas tell me what I dreamt last I night. on powiedział, słuchajcie panowie, powiedzcie, co mi się śniło wczoraj wieczorem. You were supposed to be in connection with the Babylonian gods. Prawdopodobnie wy powinniście być w łączności z bogami babilońskimi. So if you're worth anything, Jeżeli coś wartujecie, the gods should be able to tell you what I dreamt. ci bogowie powinni wam powiedzieć, co mi się śniło. And if they can't tell you that, Jeżeli nie powiecie mi tego, then why am I paying you so much money? dlaczego ja wam mam płacić takie pieniądze duże? I'll get rid of all of you. Ja was wszystkich zlikwiduję. Well, they said, no, we can't do that, king. A oni powiedzieli, nie, królu, my tego nie możemy zrobić. You tell us the dream, Ty nam powiedz sen, and then we'll give you an a interpretation. wtedy my ci wyjaśnimy go. And they found in Babylon, that they discovered in Babylon, I oni odkryli w Babilonie clay tablets takie gliniane kartabliczki, that were dream interpretation tablets które były jakimś takim systemem wyjaśnienia snów, that the priests would use to interpret dreams. gdzie kapłani mogli po prostu w ten sposób wyjaśniać sny. But they had to know the dream first. Ale oni musieli najpierw znać sen. Well, Nebuchadnezzar said, well, I forgot the dream. A Nabuchodonozor powiedział, słuchajcie, ale ja zapomniałem. You tell me the dream. Wy powiedzcie mi, co mi się śniło. Well, they said, we can't. A oni powiedzieli, wiecie, my nie możemy ci powiedzieć. So Nebuchadnezzar, he was just angry. I Nabuchodonozor naprawdę był zły. This is what he said to them. I on, to, co on im powiedział, jeżeli mi nie opowiecie i nie włożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupę gruzu.
Now the astrologers and the wise men of Babylon had no idea. Wiecie, astrolodzy i ci mądrzy ludzie Babilonu nie mieli żadnego pojęcia. I mean, they said, King, what you are asking us is impossible. Oni powiedzieli królu, to o co nas prosisz, to jest niemożliwe. No one can tell you what you dreamed. Nikt ci nie może powiedzieć, co ci się śniło. No king has ever asked any wise man. Żaden król nie pyta się mądrego człowieka o taką rzecz. Anything like what you've asked him. Nic, coś takiego właśnie, coś takiego nie pyta. Now let me stop and tell you something. Ale pozwólcie, że zatrzymam się i powiem wam coś. Astrology didn't have the answer in Nebuchadnezzar's day. Astrolodzy w czasach Daniela nie mieli odpowiedzi. And while it's still practiced all over the world today, I to, co dzisiaj praktykują dzisiaj wokół całego świata, it still doesn't have the answer tak samo nie ma żadnej odpowiedzi. to anything concerning the future. Oczywiście na temat przyszłości żadnej nie ma odpowiedzi. Only God can reveal the future. Jedynie Bóg może odpowiedzieć, przepowiedzieć przyszłość. So the king, he was so angry. A więc król był tak zły. He said, I'm going to kill you all. Powiedział, ja z was zabiję wszystkich. I'm sick of all your silly predictions. Wiecie, ja powiedział, jestem chory już tymi waszymi przepowiedniami. So he gave the command, execute them all. A więc rozkaz wydał, mówi, zniszczyć ich, stracić ich wszystkich. Now Daniel and his friends, A Daniel i jego przyjaciele, they were being trained to become part of the wise men of Babylon. oni byli uczeni albo praktykowali, żeby zostać uczonymi na dworze Nabuchodonozora. So this death decree fell on them too. A więc ten dekret dotyczył również ich. But Daniel hadn't been given an opportunity to answer the king. Ale Daniel nie miał tej możliwości, aby odpowiedzieć królowi. So he had a good relation with the captain of the king's guard, Arioch. On miał dobre stosunki z tym strażnikiem, kapitanem, który, prawda, nimi się opiekował. And he asked permission, look, can you take me into the king? I poprosił o pozwolenie, żeby mógł rozmawiać z królem. So Arioch did so. He led Daniel to see the king. A więc Arioch, ten kapitan, pozwolił Danielowi widzieć się z królem. And the king told Daniel his problem. Więc król powiedział Danielowi problem. And the king said, okay, Daniel, I'll give you some time. I król powiedział, dobrze, daję ci trochę czasu. You got 24 hours to come up with the answer. Masz 24 godziny, aby odpowiedzieć mi na to pytanie. I tell you what, ladies and gentlemen. I powiem wam, panowie i panie, Daniel did what anyone here would do in the same circumstance. że Daniel zrobił to, co każdy z nas by zrobił na jego miejscu. You know, if he doesn't know the dream and its interpretation by the morning, Mu powiedziane było, że jeśli nie będzie znał odpowiedzi do rana, snu i jego wykładu, he's dead. on jest umarły. So he got on his knees, A więc on udał się na kolana. called his friends in, Shadrach, Meshach and Abednego, On zawołał swoich przyjaciół, Shadracha, Maszacha i Abednego and they prayed to the God of heaven. i oni modlili się do Boga w niebie. God, you know what he dreamt. It's your dream. You gave it to him. I mówili, Boże, Ty dałeś mu ten sen, Ty wiesz, co mu się śniło. If it can glorify your name in any way, Ty możesz uwielbić swoje imię w jakikolwiek sposób. please, Lord, reveal to us the dream and its meaning. Proszę Cię, objaw mi to, co jemu objawiłeś. And after they said amen, I kiedy powiedział amen, Daniel could do no more. Daniel nie mógł nic więcej nic. He trusted his God, On zaufał swojemu Bogu, so he went to sleep. a więc poszedł spać. And he slept like a baby. I spał jak dziecko. I wouldn't. I'd be worrying all night. Wiecie, ja bym tak nie mógł. Ja bym się martwił całą noc. But Daniel slept like a baby. A Daniel spał jak baby. Jak And he dziecko. Like a what? Baby. Jak dziecko. He trusted God that he would answer his prayer. On ufał swojemu Bogu, że on mu da odpowiedź. And during that night, I w ciągu tej nocy Daniel was given the same dream as King Nebuchadnezzar. Daniel otrzymał ten sam sen, którego miał na nocą. And God also gave to Daniel I Bóg również dał Danielowi the interpretation. wytłumaczenie, znaczenie tego snu. Let me tell you something else. Chcę wam powiedzieć jeszcze coś więcej. If you want to develop a faith like Daniel, Jeżeli wy rozwiniecie taką wiarę, jaką miał Daniel, you better learn to pray like Daniel. lepiej, żebyście się nauczyli modlić się tak, jak modlił się Daniel. So in the morning, Daniel was brought before the king, A więc rano Daniel został zaprowadzony do króla. and he said, King, I powiedział, królu, your astrologers are useless. wiesz, twoi astrolodzy są beznadziejni. I mean, all your diviners and your priests, they can't do anything. Wiesz, twoi kapłani, ci wszyscy wielcy uczeni są bezużyteczni. All the gods of Babylon can't help you. Wszyscy bogowie Babilonu nie mogą ci pomóc. But King, I'm going to tell you something. Ale królu, ja chcę ci coś powiedzieć. This is what he said. I to, co on powiedział.
Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę i wyjawia królowi Nabuchodonozorowi, co się stanie w przyszłych dniach. Ladies and gentlemen, there is a God in heaven. Panowie i panie, jest Bóg na niebie. There is a God in heaven. Jest Bóg w niebie. And someone should say amen. I ktoś powinien powiedzieć amen. Amen. We didn't just come into this world through a process of evolution. Wiecie, my nie przeszliśmy tam przez ten proces ewolucji. There's a God in heaven who knows the end from the beginning. Jest Bóg na niebie, który zna koniec na początku. And he's revealed this to Daniel and to Nebuchadnezzar. I on objawił to Danielowi i Nabuchodonozorowi. So that we, right here in 2018, I my tutaj w 2018 roku, in this very room, w tym właśnie pomieszczeniu, as we read the history of this dream and its fulfillment, kiedy czytamy o tym śnie, który został wypełniony, that we might develop a saving faith in the God of heaven. żebyśmy rozwinęli taką właściwą, prawdziwą wiarę Boga w niebie. And we need that in a very uncertain world. Wiecie, i my potrzebujemy takiej wiary w tym świecie, który nie ma odpowiedzi na wiele rzeczy. Daniel went on. I Daniel szedł dalej. I mówi do króla: Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Jest. And so now in 13 verses, I teraz w 13 wierszach. I mean, it'll take you less than a minute to read it. Wiecie, to zabierze minutę, żeby przeczytać. In 13 verses, 2,500 years of world history is revealed. W 13 wersetach 2500 lat historii świata zostało objawionych. With absolute, precise accuracy. W absolutnej, wiecie, dokładności szczegółów. Now I'll get Zygmunt, he's going to read to you these 13 verses. I teraz ja wam przeczytam Państwu te właśnie teksty. Ty, królu, miałeś widzenia, oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota. Jego pierś i jego ramiona ze srebra. Jego brzuch i jego biodra z miedzi. Jego golenie z żelaza, jego nogi po części żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. All right, so that's the dream. To jest ten sen. And you can imagine the king is now sitting on the edge of his seat. I teraz wyobraźcie, że król siedzi na brzegu swojego tronu. Because as Daniel spoke those words, it all came back to his mind. I kiedy Daniel mówił właśnie, co mu się śniło, jemu się wszystko w tej chwili to przypomniało. I mean, the king was excited. Wiecie, król był podniecony. He remembered the dream. On pamiętał teraz sen. Now he was very, very eager to find out. Teraz on był bardzo ciekawy, aby dowiedzieć się, What does it mean? co to ma znaczyć. Listen to what Daniel says to the king. Słuchajcie teraz Państwo, co Daniel powiedział królowi. Tak jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Right, before, let's go back. Za nim. He says, this is the dream. Now we're going to tell you the interpretation. Tak jest sen, a teraz wyłożymy go, znaczenie tego. And again, that's what I like about the Bible. Wiecie, i teraz znowu to powiem, co ja lubię w Biblii. You know, if we take this dream around and ask certain church people, Gdybyśmy wzięli ten sen i zapytali się, prawda, ludzi, którzy są gdzieś tam w kościele, well, what do you think it means? co myślisz, co to znaczy? Oh, someone says, well, I think it means this. I ktoś powiedział, a to może znaczyć to. Someone else says, no, you're wrong. I think it means this. A on powiedziałby, nie, ktoś inny, to nie, to znaczy to. Oh, no, you're both wrong. It means something else. A ktoś powiedziałby, a wy jesteście oboje w błędzie, to jest co innego. And that's how come we've got so many churches. Wiecie, i dlatego też mamy tak wiele kościołów. But God doesn't leave it with humanity to come up with their own interpretation. Ale Bóg nie zostawił to ludziom, aby interpretowali to. If God gives something that's a symbol or a bit hard to understand, Jeżeli Bóg dał coś w symbolu i co jest trudno zrozumieć, He interprets it Himself. On to tłumaczy sam. So what I'm sharing with you now, it's not my interpretation. To, co ja się dzielę z wami, drodzy Państwo, to nie jest moje tłumaczenie. It's God's interpretation To jest Boże tłumaczenie, that He gave to Nebuchadnezzar. które zostało dane Nabuchodonozorowi. So no one can leave here this evening
A więc nikt nie może odejść z tego wieczoru and go away saying, oh, that preacher. i powiedzieć, o prawda, ten pastor czy kaznodzieja, You know, that silly preacher from Australia. Taki ten głupiec z Australii, Come over here and told us a whole lot of nonsense. przyszedł i nam opowiadać tu bajki. Got nothing to do with me. Pany? Got nothing to do with me. Bóg nie ma nic do czynienia ze mną. This is God's word. To jest Boża sprawa. So let's see what it says. A więc posłuchajmy, co on mówi. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg zdał królestwo, moc, siłę i chwałę. W którego ręce na całej ziemi, zamieszkałej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta, ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. Notice what it says? Inaczej mówiąc, It says, you are this head of gold. ty jesteś głową ze złota. Nebuchadnezzar, Nabuchodonozor, he was the king of Babylon. on był królem Babilonu. So you king, your kingdom is represented by the head of On gold. mówi, twoje królestwo, ty królu, ty reprezentujesz tą głowę ze złota. And it was a golden kingdom. I to było złote królestwo. Nebuchadnezzar never wanted his kingdom ever to end. Król Babilonu nigdy nie dokończył królestwa swego. I even found bricks, with the Nebuchadnezzar's name on it. Nigdzie nie znajdziecie nawet cegły, gdzie jest napisane o Nabuchodonozorze, That said, this is great Babylon. że to jest wielki Babilon, May it last forever. który będzie trwał na wieki. But Babylon was not going to last forever. Ale Babilon nie trwał na wieki. The prophet went on to say, A więc prorok mówi dalej, ale po tobie powstanie inne królestwo słabsze niż twoje. now this was the chest and arms of silver, Wiecie, to są w tym posągu piersi i ramiona ze srebra. which was the kingdom that conquered Babylon. To jest królestwo, które pokonało Babilon. The great Persian Empire, Wielkie potężne mocarstwo Persji, founded by Cyrus the Great. które było założone przez Cyrusa Wielkiego. But even the vast Persian Empire was not going to last. Ale nawet te rozległe imperium perskie nie trwało wiecznie. Because the prophet went on to say, Dlatego, że prorok powiedział, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. so now another kingdom was to arise A teraz kolejne królestwo nadchodzi, that would conquer the Persian kingdom. które pokona królestwo perskie. And what kingdom conquered the Persian kingdom? I jakie królestwo pokonało Persów? Grecy. Yes. Under Alexander the Great. Aleksander Wielki tego dokonał. The mighty Greek Empire. Wielkie, potężne greckie imperium. Now, various sources tell us Różnego rodzaju źródła podają, that Darius the Persian że Dariusz perski had anywhere between 250,000 miał pomiędzy 250,000 pomiędzy 250 tysięcy, to almost 1 million men prawie 1 milion żołnierzy in his army. w jego armii. Aleksander Only had about 40,000 foot soldiers miał 40 tysięcy żołnierzy, którzy pieszych, and 5,000 cavalry on horseback. i 5 tysięcy kawalerii na koniach. Yet the military genius of Alexander Ale wiecie, ten geniusz militarny Aleksandra in 331 BC w 321 roku przed Chrystusem conquered the Persian army pokonał armię perską at the famous Battle of Arbela. w tej niesamowitej bitwie pod Arbela. Now the Bronze Greek Empire A więc te imperium it ruled from 331 to 168 BC. greckie panowało od 331 roku do 168 przed naszą erą. But notice now as Daniel continues his prophecy. Ale zobaczcie Państwo, co jest kolej dalej, kiedy Daniel tłumaczy te proroctwo. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie. Jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgoce. So now we're going to come to a fourth great empire. I teraz przechodzimy do czwartego wielkiego imperium. Strong as iron. Mocne jak żelazo. It will crush every other kingdom before it. One zniszczy wszystkie poprzednie królestwa. And the mighty empire that conquered the last part of the Greek Empire I te potężne imperium, które zniszczyło ostatnią, jak tak powiem, część imperium greckiego. was what kingdom? Jakie to było królestwo? Rzym. The Roman Empire. To było rzymskie cesarstwo. It destroyed the remaining Greek Empire in 168 I one 168 BC. zniszczyło, imperium greckie w 166 roku. 168 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 roku.
Now the Rome of the Caesars ruled the world. Teraz rzymscy cesarze rządzili światem. And when I was over in Rome, Kiedy ja byłem w Rzymie, I walked down the main road of the Roman Forum, ja szedłem tą drogą tym Forum Romanum. where Caesars once led their parades of victory. Kiedyś tam cesarze przeprowadzali wojsko i pokazywali swoje zwycięstwa. And inside modern day Rome Dzisiaj, prawda, w tym nowoczesnym mieście Rzym is what is a great archaeological exhibition. Wiecie, tam znajduje się potężne archeologiczne, prawda, archiwum, tak można powiedzieć. Of an empire that once ruled the world. Imperium, które kiedyś rządziło światem. Now Rome ruled the world when Christ was on the earth. Rzym rządził światem, kiedy Chrystus Pan był na ziemi. He was condemned at a Roman trial. On był potępiony przez rzymski sąd. A Roman whip flogged his back. Rzymskie bicze uderzały jego plecy. A Roman crown of thorns was placed on his forehead. Rzymska korona ciernioła była zawieszona na jego głowie. A Roman cross was put on his back. I rzymski krzyż został położony na jego plecy. Roman nails pierced his hands and feet. Rzymskie gwoździe przybiły jego ręce i nogi. Rome ruled the world from 168 BC. Rzym rządził światem od 168 roku przed naszą erą. Right down to the beginning of the Middle Ages. Aż prawie do średnich wieków. Now, there was living in Rome Było w Rzymie, a Christian bishop był w Rzymie rzymski biskup, by the name of Hippolytus. który się nazywał Hipolit. He lived at the end of the 2nd century. On żył w II wieku, pod koniec II wieku. And he wrote a commentary on the book of Daniel. I on napisał pewien komentarz na temat Księgi Daniela. This is what he said I to, co on powiedział about the Fourth Empire. na temat czwartego imperium. Hipolit, który mieszkał w Rzymie pod koniec II wieku, powiedział: raduj się, błogosławiony Danielu, nie ma tu pomyłek. Wszystkie rzeczy się stały, już żelazo rządzi. Już rządzi i rozpada się na kawałki. You see, Christians living in the 2nd century Wiecie, chrześcijanie, którzy żyli w II wieku, knew exactly where they were living in the timeline of prophecy. oni wiedzieli dokładnie, gdzie żyją w tym zegarze proroczym. They weren't living in the head of gold. Oni nie żyli w tym czasie okresu złotej głowy. They weren't living in the chest and arms of silver of Persia. Oni nie żyli w tym okresie srebra Medopersji. They weren't living in the belly and thighs of bronze of Greece. Oni nie żyli w okresie miedzi, prawda, Grecji. They knew they were living in the 4th empire of the legs of iron. Oni wiedzieli, że oni żyją w tym czwartym okresie żelaza. To jest Rzymu. But what I find today, Ale to, co ja znajduję dzisiaj, as I go around and speak to people, kiedy ja rozmawiam z ludźmi, there are Christians all over the world chrześcijanie wokół całego świata, who have no idea nie mają żadnego pojęcia, where we are living in the timeline of prophecy. gdzie my żyjemy w tym okresie czasu prorockiego. We need to find out where we are. My musimy znaleźć, gdzie my żyjemy. Tonight I'll tell you. A więc dziś wieczorem ja Państwu powiem. Just as surely as Babylon ruled, Jak tylko Babilon, prawda, upadł, it was succeeded by the silver of Medo-Persia. on został, prawda, zamieniony przez Medopersję, tym srebrnym symbolem. And then true to prophecy, you have the bronze kingdom of Greece that conquers Persia. A później według proroczego przepowiedni Grecja zajęła miejsca, prawda, Medopersji. And exactly as Daniel revealed to Nebuchadnezzar, Rome conquered the rest of Greece. I tak jak dokładnie powiedział Daniel Nabucodonosorowi, Rzym przejął, prawda, władzę po Grecji. And history, world history, I historia świata has followed prophecy exactly. wypełnia dokładnie historię. Can you trust the Bible? Możecie ufać Biblii? My word, you can. Na pewno. Gwarantuję. Let's continue. Ale skontynuujmy. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone. Now notice what it says here. Zobaczcie Państwo, co tu pisze. God has revealed to Daniel the history of the world. Bóg objawił Danielowi historię świata. He says one kingdom will be followed by another kingdom. Że królestwo po królestwie nastąpi. That kingdom will be followed by a third kingdom. Te drugie będzie nastąpi po nim trzecie. And then would come the 4th kingdom of Rome.
I przyjdzie czwarte, które rzymskie. And you would assume, as history seems to repeat itself, Wyglądało na to, że historia będzie się powtarzać dalej. that after a fourth kingdom, I że po czwartym królestwie there would come a fifth kingdom przyjdzie piąte and a sixth i kingdom. szóste. But the prophet said no. A prorok powiedział nie. There'll only be four. Będzie tylko 4. How many? Ile? 4. 4. And then after that, A później po tym it would become a będzie co? divided kingdom. Będzie podzielone królestwo. Well, let's see what history tells us. Zobaczmy, co historia nam mówi. In the 4th and 5th centuries after Christ, W IV-V wieku po Chrystusie barbarian tribes across Europe barbarzyńskie plemiona w Europie rebelled against Roman rule, zbuntowały się przeciwko rządom Rzymu. and they carved up the former Roman Empire. I kawa odmień. They divided it up. I oni podzielili rzymskie imperium. And so this is what we had. I teraz to, co się stało. You had the Visigoths tribe. I my mamy tu Wizygotów. And what country ended up becoming, is in this area of the world today? I jakie państwo powstało na skutek tego podziału? Spain. Yes. Then the Suevi, I później są Suevi. they became what modern country? Jakie to jest nowoczesne państwo? Portugal. Portugalia. Yes. The French became French. Francuzi. The Anglo-Saxons up there in Britain, they became yes, the United Kingdom or England. Tak. The Alemanni, Alemani. they became what nation? Jakie to jest? Jakie naród? It borders your country. Gdzie? Germany. That's right. Nie? The Burgundies, what else? Who are they? You know who they are? France? No, over the other side of the Alps. See? Where you are? Yeah. Switzerland, someone said. Szwajcaria. Yes, they became Switzerland. The Lombards over there, Lombardzi z tej strony. that was the old name for what country? To jest Lombardy. stare nazwa jakiego kraju? They ended up coming down here, yes. Oni przyszli tutaj poniżej. They became Italy. To jest, oni stali się Włochami. Yeah. Now the Ostrogoths, Ostrogoci, the Heruli that were in Italy, Herulowie and the Vandals, i Wandale. there's no European country named after them. Nie ma żadnego kraju nazwanego ich imieniem. They became extinct. Oni zostali wyeliminowani. If you want to know why, Wiecie dlaczego? I'll tell you on Friday week, Ja wam powiem to w piątek wieczorem. when we deal about the great Antichrist of Bible prophecy. Za tydzień, kiedy będziemy mówili na tematy Antychrysta według proroctwa biblijnego. But the division of the Roman Empire Ale podział rzymskiego imperium have evolved into the states of Europe today. i on po prostu przyczyniło się do podziału Europy taką, jaką widzimy. There's never been one kingdom ruling over the former Roman Empire. Nie było królestwa zjednoczonego takiego, które rządziło po Imperium Rzymskim. England and France and Germany, Anglia, Francja, Niemcy, Spain, Portugal and others Hiszpania, Portugalia i inne. have all come down from the divided Roman One Empire. wszystkie powstały, kiedy rzymskie imperium się rozpadło. And down through history, I poprzez historię kings have fought battles. królowie staczali wojny i bitwy. Tens of thousands of lives have been lost Tysiące ludzi życie zostało zgubionych, in an effort to reunite these kingdoms. żeby po prostu na nowo utworzyć zjednoczone królestwo. Under one power. Żeby rządziła jedna siła, moc. But God said it would never, ever happen. Ale Bóg powiedział, nigdy to się nie stanie. They've all failed. One wszystkie upadną. Listen to what Napoleon said. Zobaczcie, co Napoleon powiedział. Muszę zaprowadzić europejski porządek, europejski sąd, wspólne monety, wspólną wagę i miarę oraz wspólne przepisy prawa. Muszę zjednoczyć wszystkie narody Europy w jeden naród, a Paryż uczynić stolicą świata. Doesn't that sound very modern? Czy to nie jest takie, wiecie, nowoczesne, jakbyście słyszeli dzisiaj? You know, common money, common euro. You know, Wiecie, he was doing that wspólne back then. pieniądze, wspólne euro, prawda? Notice what else he said. Zobaczcie, co jeszcze innego powiedział. Nie będzie spokoju w Europie, dopóki nie będzie jednej władzy. Za 5 lat będę panem świata. And so, to unite Europe, I wiecie, i żeby zjednoczyć Europę, Napoleon marched 500,000 men into Russia. Napoleon maszerował z półmilionową armią na Rosję.
And do you know what defeated Napoleon in Russia? I wiecie, co pokonało Napoleona w Rosji? Winter. Over in Russia, you're too smart here. Jesteście za mądrzy. I nie tylko. I asked Australians and they go, Ja zapytałem to Australijczyków, oni they asked the Tsar over in Russia, Oni zapytali cara w Rosji, how are you going to defeat Napoleon? jak ty pokonasz Napoleona? He's invincible. On jest niezwyciężony. You know what the Tsar said? A wiecie, co car powiedział? I depend on two great generals. Ja polegam na dwóch takich mocnych, wielkich generałach. General January To jest generał and General February. i generał Luty. That's right, the Russian winter killed Tak, tens of thousands. kochanie, rosyjska zima zabiła tysiące. He finally had to retreat into France. On zawrócił z Rosji do Francji. Only 14,000 survived and made it back to Paris. Tylko 14 000 żołnierzy wróciło żywych do Francji. Notice what the historian said. Zobaczcie, co historia powiedziała. Mówi, wyzwolenie Europy spod panowania Napoleona nie było darowane ani przez Rosję, ani przez Niemcy, ani przez Anglię, ale było z ręki Boga. Well, Napoleon tried to gather a few more troops together. A więc Napoleon próbował zebrać znowu kilka żołnierzy razem. And he went out to fight the Duke of Wellington of England. I on stoczył bitwę pod Waterloo. And he failed at the Battle of Waterloo. Wiecie, on tam przegrał tą bitwę pod tym Waterloo. The Bible says it would be a divided kingdom. Dlatego, że Biblia powiedziała, że nie będzie połączonego królestwa. Lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z glinem. Let's read it. I kolejny tekst. I że nie wie. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, gliniastą ziemią, przepraszam, znaczy zmieszają się z sobą. Now notice it says here that they will mix together. Zobaczcie, że tu pisze, zmieszają się z sobą. Another translation I've read Inne tłumaczenie czytałem. tries to explain that meaning a little more clearly. Próbowało one wyjaśnić, co to znaczy tak bardziej jaśniej. This is what it says. I to co mówi, tworząc sojusz ze sobą za pośrednictwem małżeństw. You see, these divided countries A więc te podzielone królestwa, would seek to unite together one próbowały połączyć się, by mixing together, you know. aby pomieszać się. The daughter of one king A więc córka jednego króla would marry the son of someone else in another country. wychodziła za mąż za syna z innego kraju. Now, when I went to London, I visited the Buckingham Palace. Kiedy byłem, prawda, w Anglii, odwiedziłem Buckingham Pałac, The changing of the guard. kiedy tam zmieniała się warta, But I was more interested in the Queen Victoria Monument. ale bardziej byłem zainteresowany tym pomnikiem królowej Wiktorii. Because did you know that at the time of World War I, Nie wiem, czy wiecie, że w okresie I wojny światowej all the crowned heads of Europe wszystkie głowy królewskie w Europie were the grandchildren of Queen Victoria of England to były wnuczki albo wnuki królowej Wiktorii z Anglii or King Christian IX of Denmark. albo króla Christian z Holandii. All of them. Wszystkie. Zdanie. So World War I A więc I wojna światowa, was a great big family squabble or wiecie, fight to była wielka awantura rodzinna, tak powiem, amongst the grandchildren pomiędzy wnukami, of Queen Victoria and King Christian. pomiędzy królową Wiktorią a królem Christian. The Bible said Biblia powiedziała, they would try to mix together będą próbować się pomieszać razem, by intermarriage to try to unite. złączyć się małżeństwami. Well, this is the Kaiser Wilhelm of Germany. To jest Kaiser Wilhelm z Niemiec. This is what he said in World War I. Wiecie, to co on powiedział podczas I wojny światowej. Od dzieciństwa byłem pod wpływem 5 mężów Aleksandra, Juliusza, Cezara, Teodoryka II, Fryderyka Wielkiego i Napoleona. Każdy z nich marzył o światowym imperium. Nie udało im się. Marzę o niemieckim, światowym imperium. A moja zaciśnięta pięść musi odnieść sukces. Hear that bold statement? Wiecie, to jest bardzo odważne stwierdzenie. My male fist will succeed. Moja zaciśnięta pięść odniesie sukces. And he led the world into the bloodbath of World War I. Wiecie, on poprowadził świat do tej krwawej wojny, I wojny światowej. This is the Metz Cathedral in France today. A tu jest katedra Metz, prawda, w Niemczech. It was once in Germany,
Ona kiedyś była w Niemczech. The borders have changed. Wiecie, te granice się zmieniły. The entrances into this cathedral Przy wejściu do tej katedry are surrounded by statues of the Old Testament prophets. ona jest otoczona różnymi postaciami, pomnikami proroków. Now back in 1898, W 1888 roku, the church needed a new lead roof on the cathedral. 98, przepraszam, ten kościół potrzebował zmiany dachu, a ołowiowy ten dach był. Now this was going to cost a lot of money. Wiecie, ten dach kosztował masę pieniędzy. So the church members appealed to the Kaiser. A więc ludzie, społeczeństwo apelowało do Kaisera. Will you please provide money to replace our lead roof? Czy chciałbyś dostarczyć pieniądze, aby wymienić ten dach? And the Kaiser said, yeah, okay. A ten Kaiser powiedział tak, On one condition. pod jednym warunkiem. Oh yeah, what's that? Co to jest? He said, I want to be shown Ja chciałbym, żeby było pokazane, as one of the prophets on the cathedral. jako jeden z tych proroków w tej katedrze. I want you to pick me Ja chciałem, żebyście mnie wzięli as one of the Old Testament prophets on the new west portal of the cathedral. i tam umieścili jako jednego z tych proroków starotestamentowych właśnie w tym rzędzie proroków. Well, they all scratched their head and thought this is a strange request. Wiecie, podrapali się po głowie, mówi, no to jest dziwne takie, wiecie, żądanie. But they said, okay, who do you want to be? A zapytali, no dobrze, niech będzie. Kim chciałbyś być? He said, I'm going to be Daniel, Ja będę Danielem. because I'm going to prove his prophecy wrong. Dlatego, że ja chcę udowodnić, że jego proroctwo jest nieprawdą. I'm going to unite Europe under one German empire. Ja zjednoczę Europę, prawda, jako jedno wielkie królestwo. This is the contract for the new lead roof inside the cathedral. To jest umowa na ten dach, który miał być wymieniony. We all know he failed. My wiemy wszyscy, że on upadł. And he was exiled I on został wygnany to Dawn, and he died here in Holland. do domu w Holandii. This was the house he was in. To jest ten dom, w którym tam mieszkał. But the statue of the Kaiser out the front. Ale tu jest jego pomnik na przodzie. What is the most distinguishing feature about the Kaiser's face? Jak myślicie, co tu jest takiego najszczególniejszego w tym jego pomniku? Niski. Niski, he's small. Well, was he small? I don't know. No nie wiemy. But on that picture there, Ale na tym zdjęciu, what's the most distinguishing feature about his face? co to jest takiego szczególnego, takiego szczególnego? Yes! Jego wąsy, tak. He's got a set of handlebars above his lip. Wiecie, on ma takie, takie podkręcone wąsy, jak to wiecie? His moustache. Tak. Now, look, this is from a history book, and this is an actual photo of Daniel the prophet. To jest z takiej książki historycznej i to jest księgi Daniela. And it says here in this history book that the Kaiser, as Daniel the prophet, I tu jest powiedziane William jako Daniel prorok. at the west portal of the cathedral at Metz, I to jest właśnie ten pomnik w katedrze. set up with great pride on May 14, 1903. I dla jego właśnie chwały to zostało uczynione w 1903 roku. I rode away to Germany and I got these postcards. Ja pojechałem do Niemiec i zdobyłem tą kartkę. Next slide. Yes. And after the war, Po wojnie someone hung a sign in Latin. ktoś zawiesił taki tam, wiecie, w języku, prawda, łacińskim. Over the statue of Daniel that looks like the Kaiser. Na tej właśnie postaci, prawda, na tym pomniku, który wygląda jak Kaiser. This is what it says. I to, co tam jest powiedziane. W ten sposób przychodzi chwała świata. He thought he was going to be the glory of the world. On myślał, że on będzie chwałą świata. And unite Europe in one great empire. I on zjednoczył Europę w jedne wielkie, potężne cesarstwo. But he could not go past the prediction of God. Ale on nie mógł przejść przepowiedni, nie mógł po prostu dokonać czegoś, co przepowiednia Boża nie mówiła. The kingdom will be divided. Że królestwo będzie podzielone. After the war, Daniel was restored. Daniel po wojnie został odrestaurowany. Because the Kaiser failed to unite Europe. Dlatego, że Kaiser po prostu nie dokonał tego, czego obiecywał. I don't know what they did, but maybe a stonemason got up and just chiseled away his moustache. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, czy to glutem to odbili, ale te wąsy znikły, nie prawda? But what the Kaiser failed to do, Ale to, co Kaiser, prawda, nie mógł dokonać, Adolf Hitler was determined to do.
Hitler chciał to był zdeterminowany to uczynić. He gathered an army of 5 million men. On zgromadził armię 5 milionów żołnierzy. He marched his stormtroopers across Europe. On przemaszerował całą Europę. He was going to set up a 1,000-year Reich. On planował założyć 1000-letni raj. A German empire that would last 1,000 years. Niemieckie imperium, które przetrwa 1000 lat. Over there in England, Byłem w Anglii. Churchill told his people, Churchill powiedział swoim ludziom, nie oferuje nic prócz krwi, potu i łez. in a famous speech, he said, W jego takim szczególnym wystąpieniu on powiedział, we will fight in France. my będziemy walczyć we Francji. We'll fight on the seas and oceans. Będziemy walczyć na morzu i oceanach. We'll fight with growing confidence My będziemy walczyć z wielkim takim przekonaniem. and growing strength in the air. I będziemy walczyć i będziemy wzmacniać się w powietrzu. We shall defend our island, My będziemy ochraniać nasze wyspy. whatever the cost may Za be. wszelką cenę, jaka będzie. We will fight on the beaches. Będziemy walczyć na plażach. We will fight in the fields Będziemy walczyć na polach. and in the streets. Na drogach. We will fight in the hills. Będziemy walczyć w górach. We will never surrender. My nigdy się nie poddamy. God sent rain to delay the German Luftwaffe invasion of England. Wiecie, Bóg zesłał deszcz i zatrzymał inwazję Luftwaffe na Anglię. Allied pilots began to arrive in England. Wiecie, sprzymierzeni piloci do Anglii napłynęli do Anglii, To support the British pilots in the Great Battle of Britain. aby wspomóc Anglię w tej wielkiej, potężnej bitwie. Over there in New York. In New York, W Nowym Jorku a journalist wrote an article. jeden z dziennikarzy napisał artykuł. Listen to what he said. Posłuchajcie, co powiedział. Nigdy wcześniej plany podboju świata nie zostały opracowane z taką naukową precyzją, ani też nikt nigdy wcześniej nie przeprowadzał ich z taką dziką bezwzględnością. Nigdy wcześniej nie obejmowała takiego terytorium i wzdrygam się na myśl, patrząc z perspektywy czasu, że nikt przedtem nie był tak blisko sukcesu, a mimo to nie udało się. Dlaczego nie? I will tell you why it failed. Ja wam powiem Państwu, dlaczego nie. Because of the prophet Daniel, Dlatego, że prorok Daniel under the inspiration of the God of heaven, pod natchnieniem Boga nieba wrote down the words of his God napisał słowa Boże in the 6th century before Christ. w VI wieku przed Chrystusem. It shall be a divided kingdom. Jego królestwo będzie podzielone. Listen, friends, Posłuchajcie, przyjaciele, your country wasz kraj and all over Europe i cała Europa can thank God może dziękować Bogu, for the fall of Nazi Germany. że Niemcy nazistowskie przegrały. God's word cannot Boże Słowo nie może and will not i nie będzie, ever fail. nigdy nie upadnie. Over in Australia, W Australii during the war years, podczas wojny evangelists were speaking at packed out venues. ewangeliści przemawiali w wypełnionych salach po brzegi. Why Hitler would not win the war? Dlaczego Hitler nie może wygrać wojny? This was an advertising brochure to the meetings. To była taka broszura, która zapraszała nam na spotkania. I mean, you got one to come here, Amazing Discoveries. Może dostaliście Państwo takie tutaj też zaproszenie, niesamowite odkrycia. Back then, this was the brochure. Wtedy właśnie były takie zaproszenia. And it says, Hitler's hopes doomed. Hitlerowska nadzieja upadnie. One Bible phrase of 5 words Jedno biblijne zdanie Słowa Bożego wrecked the dream of Napoleon zniszczył sen Napoleona and drove the Kaiser into exile. i wygnał Kaisera na wygnanie. And these 5 prophetic words I te 5 proroczych słów will meet Hitler and Goering, i spotka Hitlera i Goeringa and they shall not pass. i oni tego nie pokonają. And I tell you what, I chcę wam powiedzieć, thousands came out to listen. tysiące przychodziło słuchać. They wanted to know Oni chcieli wiedzieć, what were the words of God co Słowo Boże that would bring down the fall of Hitler. spowodowało, że Hitler upadnie. And those words were just a few. I te kilka tych słów, The kingdom shall be divided. które mówi, że to królestwo będzie podzielone.
After the war, po wojnie, treaties were signed podpisany został układ, to try and bring the nations of Europe aby zebrać narody Europy into some form of unity w jakąś formę jedności, so that there'd be never any war again. a żeby nie było więcej wojny. In 1951, W 1951 roku they signed the Treaty of Paris. oni podpisali taki układ paryski. Then in 1957, W 1957 roku they signed the Treaty of Rome, podpisali układy w Rzymie, which formed the European Community. które sformowały dały początek Europejskiej Unii. Then in the 1990s, A w 90 latach there was a move to unite Europe under one government. rozpoczął się ruch, aby zjednoczyć Europę w jednym rządzie. The newspaper article said, Artykuły w gazecie mówiły, towards the United States of Europe. aby zorganizować Stany Zjednoczone Europy. But no one could agree on the treaty. Ale nikt nie zgadzał się na te układy, na te układy. This was the first version of the Maastricht Treaty. Wiecie, to jest pierwsza wersja tych układów. Some countries said yes and others were saying no. Jedne z tych krajów mówiły tak, inne nie. No one could agree. Nikt nie chciał się zgodzić na ustępstwa. Finally, they signed a revised agreement. W końcu oni podpisali układy. And at the year following, in 1993, I w następnym roku, w 1993, the European Union was formed. Europejska Unia została uformowana, That still exists today. która trwa do dziś. Countries began to join the Union. Kraje zaczęły przyłączyć się do Unii. Your beloved country joined in 2004. Wasz kochany kraj przyłączył się do Unii w 2004 roku. Then in May of 2016, A w maju 2016 roku, just 2 months before the Brexit vote in Britain, 2 miesiące przed tym, jak Anglia się ogłosiła odejście od Unii, Brexit, a founder of the EU said ci, którzy zakładali Unię, powiedzieli, that the EU was designed to be a United States of Europe. Powiedzieli, że Europejska Unia została zaprojektowana jako Stany Zjednoczone Europy. That's what they wanted. Tego oni chcieli. A United States of Europe, Stany Zjednoczone Europy, just like you have a United States of America. tak jak mamy Zjednoczone Stany Ameryki. So they went to the vote in June. A więc oni, poszli do głosowania w czerwcu. The United Kingdom referendum, A więc referendum w Anglii whether they should remain in the European Union. powinno przypominać Europejskiej Unii. And when the world woke up the next morning, Kiedy, świat się obudził następnego ranka, everyone was amazed wszyscy byli zdziwieni, that they had voted to leave the EU. że oni chcą odejść z Unii. The UK's romance Anglia bierze po prostu rozwód with the EU z Europejską Unią ended in divorce. i po prostu bierze rozwód. Notice some of the newspaper articles I've clipped since then. Zobaczcie pewien artykuł, gdzie podkreślam pewne rzeczy, które oni tu piszą. It simply says, Brexit vote divides Europe's leaders. Po prostu Brexit zagłosował, aby podzielić Europę, przywódców Europy. And then this one, it says, Europe divided. Ten kolejny mówi, że Europa jest podzielona. And here, post-Brexit Europe divided. A więc mówię, że już po Brexicie Europa jest podzielona. And then this one. A tutaj It says the EU is hopelessly divided and dysfunctional. i mówi, że Europa jest beznadziejnie podzielona i dysfunkcjonalna. Meet the divided committee. Spotkajcie się tą podzieloną, że tak powiem, te podzielone komity. To znaczy, nie komity, to jest, wiecie, te komitety. And then you have here the divided European leaders. A tutaj są podzieleni europejscy przywódcy. Trying to save the EU. Oni próbują, że tak powiem, ratować tę Europejską Unię. And then this newspaper. I tu mamy kolejną notatkę z gazety. Europe divided. Europa jest podzielona. The EU at war. Europejska Unia w wojnie. And then this one was just from this year. A to się ukazało właśnie w tym roku. Says the EU will collapse like the Soviet Union. Że Europejska Unia po prostu rozpadnie się jak Soviet Union, to znaczy jak Rosja komunistyczna. And look, I'm not a politician. Wiecie, ja nie jestem politykiem. I
I wouldn't know the rightness or the wrongness of being in the EU or not being in Ja the nie EU. wiem, czy to jest dobre, czy złe być w Europejskiej Unii, czy nie. That doesn't concern me. To mnie nie obchodzi. But can you see a modern day fulfillment Ale czy nie widzicie te nowoczesne wypełnienie? of what God told Daniel 2,500 years ago? To, co objawił Bóg Danielowi 2500 lat temu. He said the kingdom shall be divided. On powiedział, że królestwo będzie rozdzielone. And it doesn't matter what humanity has done in Europe. I niezależnie co ludzie chcą uczynić w Europie, No government, żaden prawda, rząd, no war żadne królestwo has ever been able to unite Europe again. nie było w stanie połączyć, zjednoczyć Europę znowu. How powerful is the word of God? Wiecie, jak mocnym, jak niesamowitym Słowo Boże jest. I love the cartoons that came out after Brexit. Ja lubię ten karton, który ukazał się, kiedy nastąpił Brexit. Greece wants a Grexit. Grecja chce Brexit, Spain, a Spexit. a Hiszpania Spexit, Portugal, Portugexit. Portugalia Portugiexit. Here's the EU raft all coming apart. Wiecie, tutaj pokazuje, że ta tratwa się po prostu rozpada. The European leaders, look how united they A are. tutaj są ci europejscy przywódcy, zobaczcie jak oni wyglądają. They're poking each other up the nose, biting each other. Wiecie, oni tam jeden drugiemu w nosie coś tam drapią, prawda, jeden drugiego tam, prawda, coś mu robi. But I love that one the best. Ale to najbardziej kocham. Britain bailing out of the Titanic. Wiecie, Wielka Brytania wyskakuje z Titanica, EU going down, see? a Europejska Unia idzie na dno. Bible prophecy said Biblijne po prostu powiedziało, the kingdom will be divided. królestwo będzie rozdzielone. These are the three Bible words To są te trzy słowa biblijne, that have marked the end of every effort które oznaczały koniec wszelkich starań, to unite divided Europe. aby zjednoczyć Europę. You can trust Bible prophecy. Możesz zaufać biblijnemu proroctwu. The word of God is powerful. Boże Słowo jest mocne. Kings, Królowie, armies, armie, governments rządy cannot overthrow nie mogą zrzucić the power of Bible prophecy. albo zaprzeczyć mocy proroctwa Bożego. As Jesus said, Tak jest powiedział, the scriptures cannot be broken. że Jego Słowo nie może być, po prostu nie może być nieprawdziwe. Listen, my dear friends. Słuchajcie, moi przyjaciele, No person, living or dead, żadna osoba żywa czy umarła has ever revealed the future nigdy nie objawiła przyszłości as powerfully and accurately dokładnie i szczegółowo, as we have seen here jak widzieliśmy tutaj, through the prophet Daniel tonight. którego objawił nam prorok Daniel dziś wieczorem. The God of Daniel, I believe, Bóg Daniela, ja wierzę, is reaching out across the ages On po prostu jakby przez wieki pokazuje. to give you a hope for an eternal future Daje nam nadzieję na wieczną przyszłość, that is soon to break upon this world. która niedługo nastąpi i zaistnieje na tym świecie. And finally, I w końcu, what about the stone that struck the image? a co z tym kamieniem, który uderza w ten cały posąg? Listen. Posłuchajcie, Państwo, za dni tych królów Bóg niebios stworzył królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. Jest. This is the eternal kingdom of Christ. To jest wieczne królestwo Jezusa Chrystusa. Jesus is the rock that is coming back. Jezus tym jest kamieniem, który przychodzi z powrotem. And his kingdom will become an everlasting kingdom. I Jego królestwo będzie tym wiecznym królestwem. It'll never be destroyed. Nigdy nie będzie zniszczone. Daniel's prophecy ends with the return of Jesus, Proroctwo Daniela kończy się przyjściem Chrystusa. the divine rock who's coming back to crush all earthly kingdoms Ten boski kamień skończy i zniszczy wszystkie ludzkie królestwa and to set up his kingdom, i założy swoje królestwo, which will last forever. które będzie trwało wiecznie. I want to be a citizen of that kingdom. Ja chciałbym być obywatelem tego królestwa. Don't you? Aby? Amen. We are living My żyjemy on the very border na granicy of the eternal world. wieczności. We are not just in the time of the feet of iron and clay. Wiecie, my nie jesteśmy już, prawda, w tej części stóp. We are living in the very toenails of human history. Of My humanity. żyjemy, wiecie, w tych paznokciach palców tych stóp. Jesus is coming. Jezus przychodzi. The rock is coming. Ten kamień przychodzi.
And the sand of human history is about to expire. Wiecie, i ziemia, ludzkość po prostu przemija. My question that I must ask you tonight. Pytanie, które chcę was zapytać dziś wieczorem. Are you ready? Czy jesteście gotowi? Will you be ready? Czy będziesz gotowy? Do you want to be ready? Czy chcesz być gotowy? There is nothing more important Nie ma nic ważniejszego, than being ready aby być gotowy, for when Jesus comes back. kiedy Chrystus przyjdzie z powrotem. I don't care your religious background. Ja nie wiem, czy macie jakiś religijny, prawda, grunt. I don't care whether you come here having any faith or not at all. Wiecie, mnie to nie interesuje, czy macie wiarę jakąkolwiek, czy nie. But if the Bible's claim to reveal the future is true, A jeżeli my, wiecie, uważamy, że biblijne proroctwo jest prawdziwe, that would make that book to czyni tą księgę the most important book in the world. najważniejszą księgą na świecie. Jesus is asking you, Jezus pyta, prosi was, if you want to be ready jeżeli chcesz być gotowy, for when He comes back. kiedy przyjdzie z powrotem. A więc From the children of Iraq od dzieci z Iraku and i from us. od nas.